Cześć! Pokażę Wam dziś, jak wygenerować, podłączyć i uwiarygodnić w systemie własny certyfikat SSL. Najczęściej przydaje się to przy tworzeniu aplikacji na lokalnym komputerze. Dodatkowo coraz częściej przeglądarki blokują dziś dostęp do stron, które nie posiadają prawidłowego certyfikatu SSL. Zaczynajmy! Jako serwer stron www na localhost najłatwiej skorzystać z Nginxa. Jak widać, jest to standardowa konfiguracja dla PHP. Folder domowy www, serwer PHP jest dostępny na porcie 9000. Jako stronę www przygotowałem demo Symfony wersji 7.0.7. To wszystko połączone poprzez Docker Compose, czyli dwa kontenery Nginx oraz PHP. Zacznę od stworzenia folderu, w którym będziemy generowali własne certyfikaty. Tworzymy własny CA, czyli generujemy dla niego klucz prywatny, tutaj 4-kilobitowy RSA oraz podajemy hasło dostępowe do niego. Chcemy, aby nasz certyfikat został podpisany. Potrzebujemy żądania podpisania certyfikatu. 10 lat powinno być OK. Aby skorzystać z klucza prywatnego CA, podajemy wcześniej ustawione hasło. Wniosek podpisany jest naszym kluczem prywatnym i zawiera dodatkowe informacje, takie jak nazwa naszej organizacji czy kraj. Możemy też podać adres naszej domeny, jak i e-mail kontaktowy. Możemy teraz stworzyć żądanie podpisania certyfikatu dla naszej docelowej domeny, które będzie nam trochę później potrzebne, czyli w naszym przypadku zakładamy plik demo.local.ext, wpisujemy w nim adres naszej domeny oraz lokalny adres IP. Przechodzimy do generowania klucza prywatnego dla naszej docelowej domeny demo.local. I znowu generujemy żądanie podpisania certyfikatu, tym razem dla naszej domeny demo.local. Ponownie podajemy dane, symbol kraju, województwo, miasto, nazwę naszej organizacji, nazwę jednostki w organizacji, adres domeny oraz e-mail. Teraz przez nasze CA tworzymy certyfikat dla domeny demo.local na podstawie naszego klucza prywatnego oraz żądania. Ponownie na przykład na 10 lat. Szyfrowanie SHA-256, certyfikat zapisujemy do pliku demo.local CART. Nginx wspiera klucze prywatne szyfrowane, w tym przypadku SHA-256, ale dla ułatwienia dziś użyjemy odszyfrowanego klucza, czyli zapiszemy certyfikat do pliku demo.local decrypted key. Dla czytelności zmienię nazwy plików demo.local key na demo.local encrypted key, czyli z plikiem zaszyfrowanym, oraz pliku demo.local decrypted key na demo.local key. Klucz prywatny domeny demo.local oraz wygenerowany przed chwilą certyfikat przenoszę do folderu Nginx i zmieniam plik konfiguracyjny Nginxa, żeby obsługiwał SSL-a, czyli port 443 oraz podajemy ścieżki do plików CRT oraz key. W Docker Compose tworzę dowiązania plików lokalnych certyfikatów do kontenera Nginx. Wystarczy nam możliwość odczytu tych plików. Oczywiście od teraz korzystamy już tylko z portu 443. Pora uruchomić jeszcze raz nasze kontenery i sprawdzić, czy wszystko podłączyliśmy poprawnie. Teraz pora uwierzytelnić nasze CA w przeglądarkach. Zacznę od przeglądarki Brave. Ustawienia, prywatność i bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, zarządzanie certyfikatami, importuj. Podpisany certyfikat naszego CA umieszczamy w zaufanych głównych urzędach certyfikacji. Otwieramy naszą stronę demo.local. U mnie akurat potrzebne odświeżenie strony i widzimy, że przeglądarka uznała naszą stronę za bezpieczną. Sprawdzamy dane certyfikatu i widzimy podane przez nas dane domeny czy organizacji oraz dane naszego CA. Jak widać, certyfikat jest ważny 10 lat. Zróbmy to samo w przeglądarce Firefox. Otwieramy adres demo.local. Przeglądarka nie może utworzyć bezpiecznego połączenia. Przechodzimy do ustawienia, prywatność i bezpieczeństwo, wyświetl certyfikaty, importuj i tak jak poprzednio nasz certyfikat CA umieszczamy w zaufanych głównych urzędach certyfikacji. Przeładowanie strony i widzimy, że Firefox również uznaje naszą stronę jako bezpieczną. Certyfikat również jest ważny 10 lat. Dziękuję za oglądanie i do następnego filmu.